Fajnie to wygląda na scenie, ale muzycznie to nie jest moja bajka. Tak, to spokojnie mogłoby być jakimś takim, wiecie, trailerem do filmu albo piosenką, którą się puszcza w kulminacyjnym momencie odcinka serialu. To jest mega ważne na Eurowizji, żeby nieść jakiś przekaz. Chorwacja i tak już na pewno będzie miała lepszy wynik niż w tamtym roku na Eurowizji. Po to jest Eurowizja, po to, żeby nie tylko poznawać muzykę, ale też poznawać kultury, poznawać inne narody. Cześć wszystkim, tu Michulec i witam Was, no właśnie, nie w kolejnej, a bardziej w zaległej reakcji, tym razem na piosenkę z Chorwacji na Eurowizji 2026. A do Wiednia pojedzie zespół Lelek z piosenką Andromeda. Ja przyznam się bez bicia, że nie oglądałem tych preselekcji, nie śledziłem wyboru, nie śledziłem także tych piosenek, nie słuchałem ich w całości, więc nie miałem żadnego swojego faworyta i było mi to tak jakby zupełnie obojętne, kto tam wygra. Natomiast nie jest mi obojętne, jak ta piosenka brzmi, więc oczywiście za chwilę sobie ją przesłuchamy i ocenię takim swoim uchem, czy to mi się podoba, czy mi się nie podoba i jakie to miejsce na Eurowizji zajmie. Oczywiście ja zespół Lelek kojarzę, bo w tamtym roku otarły się o reprezentowanie Chorwacji, ale wygrało ostatecznie zatrute ciasteczko, Poison Cake. A zanim przejdziemy do reakcji, to oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, byś nie przegapił żadnych nowych reakcji, nie przegapiła żadnych nowych filmów związanych z Eurowizją, wywiadów, newsów. To jest też dla mnie bardzo ważne, bo to mnie motywuje do dalszej pracy. No i nie ukrywam, że miło będzie, jeśli zostawicie łapkę w górę pod tą reakcją, jeśli Wam się spodoba, albo podbicie tego filmu. A ja nie przedłużam. Lelek, Andromeda! Początek jak u Lorin, ale zrobiłeś tak niepokojąco. Od pierwszych sekund ja czuję, że tu będzie dużo emocji i dużo odwołań właśnie do kultury, do tradycji. Zdecydowanie wolę, jak one śpiewają razem, bo mają bardzo fajną harmonię. Osobno są ok, ale nie robi to na mnie wrażenia, a jednak razem to jednak jest taki mocniejszy efekt. W ogóle jest dużo takich podbić w muzyce, ma to bardzo taki filmowy charakter. Tak, to spokojnie mogłoby być jakimś takim, wiecie, trailerem do filmu albo piosenką, którą się puszcza w kulminacyjnym momencie odcinka serialu. Bardzo czuć, że to jest temat odległych wieków, średniowiecze, może trochę później, ale fajnie, że to jest piosenka o czymś. To jest mega ważne na Eurowizji, żeby nieść jakiś przekaz. To jest z jednej strony też takie teatralne, bo to jest tak wyreżyserowany spektakl, że tutaj wszystko ma się zgadzać, to wszystko ma oddawać konkretne emocje. Jest bardzo słowiańsko. Myślę, że niezależnie od tego, czy jesteś Polakiem, Czechem, czy Serbem, to zrozumiesz. Zrozumiesz mniej więcej jakby vibe, emocje. Fajnie, bo jest inna końcówka zupełnie. Bardziej taka nowoczesna. Jest, dobrze. No tak, jest to bardzo mocne. Ma w sobie
mega dużo energii, ma w sobie mega dużo mocy. To jest piosenka, którą rzeczywiście trzeba przeanalizować, więc przejdźmy do niej trochę głębiej. Lelek Andromeda za nami. Sama Andromeda bardzo kojarzy się oczywiście z galaktyką, z kosmosem, ale przede wszystkim Andromeda symbolizuje nową nadzieję i to słychać i czuć w tej piosence. Ja też nie ukrywam, że trochę zasięgnąłem języka, trochę sprawdziłem, o czym jest ta piosenka, bo nie chciałbym popełnić, wiecie, wielkiej gafy, nie? Nie chciałbym źle tego zinterpretować i, nie wiem, kogoś urazić. Wiem, że piosenka jest bardzo mocno osadzona w takich czasach Imperium Osmańskiego, kiedy Chorwaci, no nie byli niepodległym narodem, wręcz przeciwnie, Chorwaci zamieszkujący teren Bośni byli, no traktowani trochę jak niewolnicy, to znaczy mężczyźni byli powoływani do wojska, a kobiety były brane do haremu, czyli traktowane no jako nałożnice. I stąd właśnie te tatuaże w formie krzyża na twarzach członkiń zespołu Lelek, no bo właśnie to jest nawiązanie do pewnego rodzaju rytuału, który miał miejsce w tamtych czasach, a mianowicie kobiety, które no były pozostawione trochę same sobie, tatuowały sobie te krzyże, by zniechęcić właśnie muzułmanów do brania ich do haremu, no bo muzułmanie wtedy uważali, że jeżeli jest to kobieta chrześcijańska, no to jest to taka kobieta nieczysta. Także w gruncie rzeczy to nie jest piosenka filmowa, jest to piosenka, która niesie naprawdę bardzo mocny ładunek emocjonalny. Mówi o sile kobiet, mówi o pragnieniu wolności, pragnieniu godności. No to są bardzo takie i uniwersalne rzeczy, ale też jakby dające pewien kontekst historyczny. Brzmią naprawdę mocno. Super, że Chorwacja w tym roku serwuje nam coś, co nie tylko dobrze się słucha, nie tylko dobrze wygląda, ale także coś, co odnosi się do ich traum, odnosi się do ich trudnej historii, historii narodu i dzięki temu my, fani Eurowizji, czy w ogóle miłośnicy muzyki, mamy szansę w ogóle poznać te zdarzenia, bo ja jestem też fanem historii, lubię historię, naprawdę dużo wiem o takich historycznych rzeczach, ale o tym nie wiedziałem w ogóle, no bo o tym się nie uczy w polskich szkołach. Tak więc po to jest Eurowizja, po to, żeby nie tylko poznawać muzykę, ale też poznawać kultury, poznawać inne narody. To jest super, bo to naprawdę przybliża nam pewien taki kontekst. Natomiast jeśli chodzi o moje odczucia co do samych brzmień, na pewno to jest utwór, który spodoba się w wielu krajach słowiańskich. On jest dość łatwo odczytywalny, no bo chorwacki dla Polaków czy dla Czechów nie będzie jakiś, nie wiem, trudny w zrozumieniu. Natomiast ja, szczerze powiedziawszy, mam takie poczucie, że już widziałem po prostu zespoły złożone z kobiet śpiewające piosenki w odniesieniu czy to do natury, czy to w odniesieniu do historii, czy to w odniesieniu do tradycji. I w ostatnich latach na Eurowizji to było, no bo była Vesna, były Tautumeitas i to jest kolejny przykład, kolejny raz. Fakt, że tu oczywiście jest zupełnie inna historia, inny vibe i nie jest tak pozytywnie, tylko jest, no zupełnie inne są te emocje, ale mimo wszystko jeśli chodzi o brzmienie muzycznie, to jest coś jednak podobnego, co już było. Tu pod tym względem to nie jest piosenka, która mnie ujęła. Też muszę powiedzieć szczerze, że przy pierwszym odsłuchu, tym bardziej jak słuchałem tego właśnie po finale chorwackich preselekcji, to w ogóle mi to nie zażarło. W ogóle miałem takie, że no, fajnie to wygląda na scenie, ale muzycznie to nie jest moja bajka. Dzisiaj już po kilku dniach oswoiłem się trochę z tym i przekonuję się bardziej, no ale to też właśnie pytanie do fanów, pytanie do tych osób, które będą głosować, bo jeżeli ja tak mam, może jestem tu w mniejszości. Jeżeli jestem w mniejszości, to dobrze dla Chorwacji, bo jeżeli nie, no to już tutaj dużo gorzej, bo to oznacza, że widzowie, którzy po raz pierwszy usłyszą tę piosenkę, po raz pierwszy zobaczą ten występ, nie będą jednak zagłębiać się w te szczegóły, jeśli nikt jakoś osobno ich w nie wprowadzi. Także zobaczymy, no może to się skończyć dobrym wynikiem, może być dość rozczarowująco, także ja tutaj biorę wszystkie schematy pod uwagę. Jestem trochę zaskoczony, że to jest tak wysoko u fanów Eurowizji, bo jednak w aplikacji My Eurovision Scoreboard jest to w czołowej piątce, więc to jest dość dobry wynik jak na ten etap konkursu. Na pewno to jest utwór oryginalny, na pewno nie będzie takiego drugiego w tym roku. Osobiście to nie jest utwór z mojej topki, to nie jest piosenka, która mnie jakoś, nie wiem, aż tak poruszyła. Doceniam cały przekaz i uważam, że to jest naprawdę świetne, ale muzycznie to nie do końca jest po prostu mój klimat i to nie jest to, czego słucham. Może to jest kwestia tego, że właśnie już było kilka zespołów w ostatnich latach, które korzystały z podobnego schematu, a może to jest kwestia tego, że my w tamtym roku też bardzo mocno postawiliśmy właśnie na słowiańszczyznę, na to, żeby przekazywać naszą słowiańską energię w zupełnie inny sposób. Mówiliśmy o innych tematach, ale może po prostu ja mam już taki wewnętrzny przesyt tych Słowian i tych historii. Natomiast niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, trzeba powiedzieć wprost jedno. Chorwacja i tak już na pewno będzie miała lepszy wynik niż w tamtym roku na Eurowizji, bo umówmy się,
Od momentu, kiedy został wybrany Marko Bośniak, wiadomo było, że Chorwacja po prostu nie awansuje do finału, a tutaj może być różnie, bo też widzę taki scenariusz, że jurorzy bardzo mocno docenią przesłanie tego utworu i dadzą bardzo dużo punktów. Albo go zupełnie nie zrozumieją. No są dwie opcje. Więc, ale to jest przynajmniej jakaś szansa. To jest przynajmniej jakaś nadzieja na to, że to będzie dobry wynik na Eurowizji, a nawet jeśli nie, to Chorwacja na pewno będzie dumna z tego występu, bo zaprezentowały się godnie już na etapie preselekcji. Myślę, że na Eurowizji również z tą piosenką zaprezentują się po prostu godnie. A jak Tobie podoba się piosenka Andromeda z zespołu Lelek? Czy to jest Twój faworyt na Eurowizję 2026? Daj koniecznie znać w komentarzu, oceń utwór od 0 do 10 punktów. I oczywiście, jeżeli spodobały Ci się moje reakcje, to zostaw łapkę w górę, podbicie tego filmu, a my widzimy się niebawem w kolejnych reakcjach, w kolejnych filmach, które zapowiadam i obiecuję już od jakiegoś czasu na kanale, tak więc zostańcie ze mną, bo niebawem to wszystko będzie. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!